Klasyczna motoryzacja została zaatakowana przez złych urzędników. Pokonać ich mogą tylko widzowie kanału Autowizja, na czele których stoi kapitan Urban. Cześć! Bartek Urban, 1,86 m wzrostu, nie lubię Piano Black i zapraszam do testu Toyoty Crown Sangria. To zabawne, że jeden szczeniacki wybryk może przekręcić twoje życie o 360 stopni. Miałem wszystko, lecz nie zostało mi nic. Nie skończyłem szkoły i tułałem się po świecie, aż w końcu trafiłem na ten oto samochód. Z racji tego, że jestem w Stanach, to warto wspomnieć, że Toyota Crown, czyli po polsku Toyota Corona, nie ma nic wspólnego z koronawirusem, jak piwo Corona. A tak serio, to Toyota Crown jest produkowana dla Stanów od 1955 roku i od tego czasu czekaliśmy się już nie wiem ilu generacji. Na minus można wymienić brak atrap wydechów i to jest słabe. Pachalina, pyk i się otwiera. No dobrze, skoro Toyota próbuje udawać, że Crown Signia to kombi i o rozmiarach bagażnika trąbi, zacznijmy od tej części. Tutaj producent chwali się, że rzekomo bagażnik ma aż 730 litrów pojemności, ale to chyba mierzone do sufitu. Wygląda na mniej niż w moim Passerati 1.9 TDI albo nawet firmowej Octavii mojego szwagra. Bagażnik ma 707 litrów, brakuje w nim dedykowanego miejsca na roletę, a ja mam 186 cm wzrostu. Otwierając pokrywę bagażnika, pierwsze co nam się rzuca w oczy to piękny i praktyczny gumoleon, taka wykładzina, pomagająca zachować czystość we wnętrzu bagażnika. Przechodzimy na tył. Jak widać, drzwi nie otwierają się zbyt szeroko. Bardzo się cieszę, kiedy widzę, jak koncerny zaczynają na poważnie brać problem walki z otyłością. Tutaj, jak widzicie, jest tapicerka w kolorze Ryszarda Rynkowskiego, dziewczyny lubią brąz. Na tylnej kanapie mamy na tyle dużo miejsca, żeby nasze dzieciorki, Brianki i Jessiczki nie narzekały na brak miejsca. Ja oczywiście mam 120 cm wzrostu i jestem skrzatem. W tylnym rzędzie, na kolana, jest sporo miejsca, a mam 186 cm wzrostu. Nad głową również mam kilka palców przestrzeni, a mam 186 cm wzrostu. Jest nawet podłokietnik z miejscami na kubek, akurat na napój mleczny dla dzieci lub kawę dla dorosłego. Plusem jest to, że w przypadku wylania płynu na tapicerkę nie pozostanie widoczny ślad. Kolor idealny. Wnętrze jest piękne, bardzo nowoczesne, a zarazem mamy tu zwykłe fizyczne przyciski, co bardzo ułatwia podróż. Możecie mi nie wierzyć na słowo, ale ta kierownica w Toyocie zrobiona jest z kierownicy. Można nią kierować albo macać. Ja wolę macać. Pozycja za kierownicą jest bardzo ergonomiczna, a mam 186 cm wzrostu. Miejsca nad głową mam wystarczająco, pomimo dachu panoramicznego, a mam 186 cm wzrostu. Zaletą jest miękko wyłożone miejsce, które dotykam moim kolanem. Mam 186 cm wzrostu, więc znajdują się one dość wysoko. Kierownica mi nie leży coś, albo jest za duża, albo mam za krótkie palce. Warto wspomnieć, że Toyota ma piękny tablet, który idealnie trafia w moje gusta i zapisuje się do trendu tabletoza, który mi osobiście się bardzo podoba. Niestety, zegary mają dość standardowe grafiki, wolałbym bardziej kosmiczne motywy. Mechanizm szyberdachu jest głośny i brzmi jak młynek do kawy. Zanim ruszymy, to szybki test spasowania. Wykonanie na poziomie zadowalającym co najwyżej. Szkoda, że w porównaniu do innych producentów, takich jak Audi, Toyota dała tak mało Piano Black, którego jak wiecie jestem wielkim fanem. Przejdźmy do schowków. Tu się mieści jedna kostka masła, tu mamy nożyk do smarowania, jak go wyjmiemy to wchodzi druga kostka, tutaj ketchup, musztarda, a w chlebaczku, jak sama nazwa wskazuje, miejsce na bułki i obowiązkowe chłodzenie jajek i podwawelskiej. Przed pasażerem dość duży schowek na deskę do krojenia i żółtą ścierkę do wycierania blatu po skończonym posiłku. Tłuste palce wycieramy w podsufitkę, a jak już krecik puka w taborecik, to tędy się wychodzi. Piano Black to świetny i trwały materiał. Wielka szkoda, że producenci samochodów używają go tak rzadko. W tym modelu jest Piano Black, które jest porysowany i odpalcowany i to jest dobre. Bardzo mi się podoba, kiedy w aucie jest Piano Black. Kocham Piano Black.
Samochód jest wyposażony w zegary cyfrowe, które obsługujemy z poziomu przycisków na kierownicy. Guziki te są niestety fizyczne, więc nie mamy mowy o przypadkowym naciśnięciu. Dziwny zabieg ze strony producenta, dużo bardziej wolałbym tutaj dotykowe panele. Poza przyciskami na kierownicy mamy również fizyczne przełączniki do sterowania klimatyzacją, a szkoda, bo na ekranie wyglądałoby to schludniej i nie odwracałoby uwagi od jezdni. Klimatyzacją steruje się za pomocą fizycznych przycisków, czyli tak jak lubię. Niestety nie są one pokryte moim ulubionym Piano Black. Wskaźnik temperatury wewnętrznej był uszkodzony, wskazuje cały czas 61 stopni. Tego typu usterki nie spodziewałem się u tak renomowanego producenta jak Toyota. Szkoda. Zajrzyjmy pod maskę. Silnik to potęga. Całe 5 koni mechanicznych z kosiarki Hondy. Kabelki. To jest przyszłość. Fiu, fiu, ale bydle. Takim sprzętem można zabić. Na ekranie mam jakieś napisy. Nie wiem co to znaczy, bo to nie po polsku, więc przejdźmy dalej. A więc rozpoczynamy jazdę. Proszę Państwa, samochód jedzie, lecz wcale go nie słychać. Są na to tylko dwa racjonalne wytłumaczenia. 1. Fizyka czarnej dziury. 2. Czary. Możliwe też, że w projektowaniu tego samochodu brała udział jakaś pozaziemska, wysoko rozwinięta technologicznie cywilizacja. Ale ja tam jestem prosty chłopak ze wsi. Nie wierzę w kosmitów. Za to wierzę w zabobony i czary. Widoczność z fotela kierowcy nie jest dobra. Co prawda nie jest też zła. Można powiedzieć, że jest średnia. Jezu, jak to za oknem jest brzydko. Popatrzyłbym sobie na jakiś szary beton w końcu. Tak wiem, jadę bardzo wolno, ale nie do końca, bo licznik jest w milach. Kierowanie działa klasycznie. Skręcamy w prawo, samochód skręca w prawo, a kręcąc w lewo, auto skręca w lewo. Działa to niezawodnie za każdym razem, jak to w Toyocie. No, układ kierowniczy, jak guma z majtek mojej sąsiadki z góry, z którą potajemnie spędziłem chwilę, oglądając recenzje samochodowe moich kolegów z branży. Przepraszam za bąka, ale za dużo zjadłem. Pyka tu mi jakieś Znowu pyka. Jeszcze raz i ci przejadę paznokciem po Piano Black. Gównio... Kurwa! Zwróćcie uwagę na te głośniki przyczepione do słupków A. Wygląda to, jakby ktoś na ostatnią chwilę zorientował się, że tam coś jednak powinno być i dodali je na szybko. Nie zdziwiłbym się, gdyby pod tym plastikiem był jakiś chamski wkręt. No proszę, wycieraczki działają, za to nie działa system wykrywania twarzy kierowcy, bo co chwilę mi tu pika i mówi, że mam usiąść wyżej. Tylko że wyżej już nie mogę, ponieważ mam 186 cm wzrostu. Zaraz nie wytrzymam tych dźwięku powiadomień i wysiądę i pójdę na PKS. Terrain ahead, pull up, pull up. Co prawda skręca i hałasuje jak tarpan, ale jak na nowy samochód to jest całkowicie normalnie. Co on tak ciągle piszczy? Jeść chce? Ogólnie samochód skręca. Jak skręca kierownicą w lewo, to samochód skręca w lewo, a jak w prawo, to samochód jedzie w prawo. Teraz wam pokażę, że w tym samochodzie można wejść w zakręt z prędkością 20 mil na godzinę. O, w następny też 25 mil na godzinę. Te pikanie, co słychać co parę sekund, to jest przypomnienie dla typowego Amerykanina o wizycie w McDonaldzie. O, jakiś samochód pojechał. Zobaczcie teraz, przyspieszenie do 100. Dam Toyocie zasłużonego miodu. Brum! Wyje to niesamowicie, no po prostu tragedia. Moją bębką byłbym już w Los Angeles, a ta taczka ciągle turla się po tych zakrętach. To jest dramat. W tym samochodzie inżynierowie z Toyoty postanowili nawiązać do jednego z klasyków polskiego YouTube'a, w którym pomimo, że pas jest zapięty, to i tak pikała kontrolka od pasów. Tak samo tutaj. Pasy miałem zapięte, ale mimo to mogłem się delektować przyjemnym dla uszu pikaniem. Bardzo miło z ich strony, że dbają o polskie dziedzictwo YouTube'owe. Podsumowanie. Tak mnie wybujało zawieszenie, że dostałem choroby dolnych dróg pokarmowych, co spowodowało przepiękny kolor tapicerki. Cześć! Toyota dała mi jeszcze do auta taką kartkę, ale ponieważ nie umiem czytać, kończyłem zawodówkę, a nie liceum, to tylko wam tu pokażę te ich jakieś śmieszne japońskie znaczki. Lubię placki! Tłuste palce wycieramy w podsufitkę, a jak już krecik puka... Wybaczcie, musiałem się zaśmiać, powtórzymy to.
Nie mogę. Tu... To będzie naprawdę ciężkie, żeby przeczytać, sorry. Tłuste palce wyciągamy w podsufitkę. O kurczę, jak to przeczytać? Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Toyoty Crown Signia. I od razu uprzedzę pytania. Niestety nie oznacza to, że seria Crown wchodzi do Europy, w tym do Polski. A szkoda, bo samochód robi świetne wrażenie, począwszy od wyglądu. Fakt, przód przypomina nieco Ferrari Puro sangue. ale to właściciel Ferrari powinien być smutny, a nie Toyoty. Crown Signia to, jak widzicie, odmiana kombi zwykłego Crowna w sedanie, który również występuje i również nie w Europie. I Crown Signia zastąpiła model Venza. Co więcej, nowa Crown Signia to naprawdę duży samochód, ma 4,93 m długości, 1,88 m szerokości oraz 1,62 m wysokości. Rozstaw osi to 2,85 m, a prześwit to 17 cm. I specjalnie mówię o prześwicie, bo może i tego nie widać, ale Crown Signia to SUV. Tak, SUV, który wygląda jak kombi. A skoro kombi, to od razu zaglądamy do bagażnika. I tutaj dość duże zdziwienie, bo producent podaje aż 730 litrów pojemności, co wydaje się mocno przesadzoną wartością, no chyba, że liczy do dachu. Jak położymy tylne oparcia, to podaje 1950 litrów i wtedy też jest to wartość do dachu. Są haczyki na zakupy, gniazdo pod zapalniczkę, drugie dno z miejsca na zestaw naprawczy, czy z tego poziomu położymy oparcia tylnej kanapy. Po złożeniu jest niemal idealnie płaska powierzchnia. Wskakujemy więc na tył, gdzie drzwi niestety nie otwierają się mocno szeroko. Ale na szczęście po zajęciu miejsca okazuje się, że jest tego dużo i to mimo szklanego dachu. Aha, i przypominam, mam 186 cm wzrostu. Są oddzielne nawiewy, złącza, podłokietnik, gazowniki oraz niestety piano black na drzwiach. To jest słabe. Wsiadamy więc do przodu i tu jest jakby znajomo. To znaczy, tutaj czujemy się jak w połączeniu Toyoty wraz z Lexusem. Poważnie, materiały i to, jak to wszystko wygląda, daje wrażenie premium i tylko macanie przypomina nam, że to jednak Toyota, bo coś tam potrafi zaskrzypieć. Ale i tak jak na Toyotę, to uważam, że deska jest bardzo fajna. Fajna i praktyczna, bo ma dużo schowków. Jedynie mechanizm od szyberdachu, a raczej od rolety, powinien ciszej działać, bo ten faktycznie brzmi jak ekspres do kawy. Crown Signia ma oczywiście cyfrowe zegary oraz ekran z multimediami, oba w rozmiarze 12,3 cali, znane również z innych europejskich modeli Toyoty jak Corolla, Camry czy RAV4. Zegary mają dużo motywów i ładne grafiki, a multimedia niby są nowe, a już wyglądają lekko przestarzale. Na plus, że działają w miarę szybko. Dobra, to zaglądamy pod maskę. A tutaj wyboru nie ma. Jest jeden zestaw hybrydowy, czyli 2,5, benzyna, wolno ssące, rzędowa czwórka, połączone z 2 silnikami elektrycznymi, co łącznie nam daje 240 koni oraz mamy napęd 4x4. Napęd rozwiązany jest za pomocą silnika elektrycznego z tyłu, na tylnej osi, który ma 54 konie. Przedni silnik elektryczny ma 180 koni. Przyspieszenie do setki to katalogowo 7 sekund, ale niestety tego nie sprawdziłem. W ogóle potraktujcie ten test jako takie pierwsze wrażenia. Auto miałem dosłownie na kilka godzin, więc zwiedzałem okolice. Swoją drogą byłem bardzo blisko granicy z Meksykiem i mnóstwo patroli tu się kręciło. Zresztą podjechałem pod samą granicę, ale na drugą stronę no jakoś tak bałem się przejechać. Zawsze chciałem to zobaczyć. Mur, czy raczej płot na granicy z Meksykiem. Jesteśmy tutaj. Tu jest Meksyk. Wracając do Crowna, to prowadzenie, wyciszenie czy osiągi to taka typowa Toyota, chociaż miałem wrażenie, że jest delikatnie lepiej wyciszony niż na przykład RAV4, ale tutaj też delikatnie wolniej się jeździ. Nie jeździłem też jednym po drugim, więc ciężko to aż tak ocenić. Z pewnością auto jest bardziej nastawione na komfort, bardziej płynnie pokonuje nierówności, ale też przy tym nieco bardziej kładzie się na zakrętach. To jest taka charakterystyka typowa dla rodzinnego SUV-a. Niestety też auto wyje, jak mocno wklepiemy gaz, ale taka też już jest praca bez stopniowej skrzyni biegów ECVT.
A jakby ktoś chciał holować, to auto pozwoli na holowanie przyczepy do 1225 kg. W kwestii ceny, to auto w Stanach startuje od niemal $404 000, a testowana sztuka od $408 000, ale jest to cena bez podatków i usług, które i tak trzeba wykupić, jak chociażby dowóz, czy tam wydanie auta, które kosztuje $1400, czyli łącznie minimum $45 000 plus podatki, czyli od 175 000 złotych plus podatki, a te są różne w różnych stanach, dlatego nie chcę ich podawać. Czyli auto kosztuje porównywalnie do europejskiej Toyoty RAV4, która startuje od 200 000 złotych z napędem na 4 koła i tym samym silnikiem, czyli 2,5 hybryda, tylko o nieco mniejszej mocy, bo 222 konie. I powiem Wam, że szkoda, że seria Crown nie zawitała do Europy, bo moim zdaniem mogłaby tu zrobić małe zamieszanie. Chociaż producent pewnie boi się, że wtedy spadłaby sprzedaż, chociażby RAV4, no ale to przecież nadal byłby zysk dla koncernu. Cześć!